Możemy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju wyjątkowy certyfikat własności przechowywany w internecie i on świadczy o tym, że mamy prawa własności do pliku w internecie. Do tej pory nie było możliwe wykazywanie tych praw w internecie. Można było na przykład kopiować w nieskończoność, załóżmy, plik JPEG z Monalizą. Czy to oznacza, że byliśmy właścicielami Monalizy? Nie. Ta nowa technologia daje nam możliwość zaznaczania właśnie praw własności w przestrzeni internetowej. Dlatego też NFT jest stosunkowo ważne, bo ono jest niezniszczalne. Oznacza to, że będzie z nami do tej pory, do kiedy będzie istniał internet. Jest to pewna nowość, odkrycie, które fascynuje i tutaj już nie można się tak zrzymać, że akurat to kogoś zafascynowało i tyle ludzi przyciągnęło. Oznacza to, że jest pewna taka siła artystyczna, która jakby wpływa na to, że wielu kolekcjonerów ma takie odczucie, że pragnie to mieć. W dużej mierze artyści tworzący NFT wywodzą się z zupełnie innego świata sztuki. Często są influencerami na Instagramie, w mediach społecznościowych. NFT jest równoległą przygodą, właściwie może nie przygodą, ale równoległym rynkiem, który działa, jakby współistnieje, ale działa równolegle z tradycyjnym rynkiem sztuki. Więc myślę, że mamy po prostu przed sobą dwa odmienne wrażenia estetyczne. To nie jest tak, że artysta współczesny, tworzący na przykład jedynie oleje, nie będzie mógł wejść do świata krypto, nie będzie mógł tworzyć NFT. Tak naprawdę to my zajmujemy się tym całym procesem technologicznym, mówię o Desionicum, przetworzenia jakby tego dzieła sztuki istniejącego w sposób albo materialny, albo jako plik cyfrowy w tę strukturę NFT. Jakby NFT można stworzyć, digitalizując też ich pracę. Mamy możliwość na przykład zapisania w formie NFT właśnie w internecie, w formie tego pliku cyfrowego, rzeczy ulotne, jak na przykład performance artystyczne, które zapisane być może na dyskietce CD stracą swoją ważność. Na przykład twórczość Andy'ego Warhola, który zapisał na komputerze Amiga w latach 80. No i oczywiście ten komputer jakby wraz z rozwojem technologii przestał być zdalny do pracy i dzięki staraniom fundacji Andy'ego Warhola można było te pliki uchronić. One zostały przekształcone w NFT. Mówi się, że żeby kolekcjonować NFT potrzebny jest wallet. Wallet to jest taki internetowy magazyn, w którym przechowujemy te internetowe dzieła sztuki. Tak jak w tradycyjnym magazynie przechowujemy, nie wiem, rzeźby, obrazy. Są kolekcjonerzy i tacy kolekcjonerzy brali udział też w naszej pierwszej aukcji NFT, którzy są kolekcjonerami nawet sztuki dawnej, tradycyjnej sztuki, którą mogą umieszczać w domu, nie wiem, w magazynie albo w depozycie w muzeum, ale oni także licytowali NFT. Myślę, że jest bardzo szerokie grono kolekcjonerów, którzy wywodzą się ze świata informatyki, nowych technologii, których ten świat fascynuje i dla nich to jest przeżycie estetyczne związane z tym, że oni działają głównie w oparciu o komputer i telefon. Rzeczywiście istnieje na rynku NFT, istnieje mnóstwo dzieł sztuki i one osiągają bardzo różne ceny, od nie wiem, $100 do kilku milionów dolarów, kilkudziesięciu. Jest ogromny wybór. I oczywiście te ceny tutaj kształtują się w dużo szybszy sposób niż na tradycyjnym rynku sztuki, kiedy do wzrostu danych cen potrzeba kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I ten rynek się bardzo szybko rozwija, ale myślę, że w niedługim czasie on w pewnym sensie już osiądzie i wypłynie jakby to, co jest bardzo wartościowe kolekcjonersko. Bo teraz dochodzi do takiego bardzo do dynamicznych zmian. Na przykład Sotheby's, czyli bardzo ważny dom aukcyjny za granicą, otworzyło platformę Sotheby's Metaverse. W NFT wchodzi też Facebook, czyli tacy giganci. Myślę, że jest to technologia, która jest w stanie przynieść wiele zmian i nie tylko w świecie sztuki, więc po prostu trzeba to nadal obserwować z dużym zainteresowaniem. Będziemy dużo więcej wiedzieli za, myślę, że nie kilkanaście, ale kilka lat, albo nawet za rok, ponieważ zmiany dzieją się bardzo, bardzo szybko.